Siemanko, Konrad z tej strony, z Siemaszko Lab. Bardzo dziękuję za wszystkie fajne, ciekawe komentarze i za zainteresowanie ogólnie tym filmem poprzednim z naprawy 3090, z RTX 3090. Karta uratowana, karta działa i tutaj też wspominałem o tym, że będziemy wymieniać tam termopady, termikę tej karty, ponieważ ona nie miała wymienianej, ona była kilka razy rozbierana, więc to tam aż się prosi o to, żeby to wymienić. Też nie miałem dobrych termopadów, ani właściwie pasty, gdzieś musiałem to zamówić. Dlatego dzisiaj zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze wymienimy termikę, ale zrobimy też ciekawą rzecz, żeby tu nie było, że będzie nudno i tylko tam wymieniamy termopady. To pamiętacie, że tam jest problem na linii zasilania z jednej wtyczki 12V. Nie ma tej pełnej mocy około 150-160 W, dochodzi tam tylko do 50, więc coś dzieje się z którąś linią zasilania. Przyjrzymy się dzisiaj w tym odcinku. Podłączymy termowizję, zobaczymy, termowizja nam powinna pokazać to ładnie, zobaczymy, czy tu chodzi o kondensator, czy chodzi o MOSFET, czy jakaś może dodatkowa inna przyczyna. Sprawdzimy to dzisiaj, więc zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. I można powiedzieć, że bohaterami wymiany termiki, tak? O tak może to nazwijmy, lub termicznymi bohaterami, którzy będą współpracować z tą kartą, to są tak, termopady Gelit, wersja GP Extreme. Wziąłem różne grubości, ponieważ tam występują różne grubości. Nie mam pewności jeszcze, czy tutaj się przyda 2,5. Jest jeszcze z tyłu gruby 3 mm termopad. On zostaje taki jak jest, bo on tam był jeszcze w bardzo dobrym stanie, więc on zostanie z tyłu na backplate. A natomiast jeżeli chodzi o pastę, pasta Noctua NT H2, tak? Także tutaj zobaczymy, jak to się sprawuje. Pasta ma całkiem dobre opinie. Zobaczymy, potem potestujemy kartę, zobaczymy, jaka będzie różnica w temperaturach, bo temperatury na tej karcie są wysokie. Dobra, kartę wyjąłem już, mam ją tutaj w rękach, gigabajcik. Piękna, naprawdę ciężka, solidna karta. Ona właściwie ma bardzo mało pracy, ale to dobra, to już wspominałem o tym, to potem Wam opiszę, do czego w ogóle będzie służyć ta karta i do czego służy na tą chwilę, więc to przyjdzie na to czas. Natomiast teraz co? Rozbieramy ją, nie? Przechodzimy na kamerę ze stołu i nie będę Was zanudzał tym znowu rozkręcaniem karty, chociaż tak dużo nie ma aż tak dużo tych śrubek, jak tak w przypadku tym 2070 Super, ale to za chwilę się widzimy. Ok, i tak jakby to Sorin, pozdrawiam Sorin, jakby to Sorin powiedział, and the laptop is open. And the graphic card is open. Dobra, jeszcze nie, bo musimy jeszcze wtyczki wyciągnąć. O, delikatnie. I tu delikatnie. No i teraz możemy powiedzieć, że, o właśnie tutaj termopady, że and the graphic card is open, czyli karta graficzna została otwarta. Za chwilę będziemy to czyścić, usuwać te wszystkie śmieci stąd. Poczyśmy sobie ją. Dobra, to usuwamy jeszcze pastę z procesora. I plan teraz mamy taki, że w pierwszej kolejności wymienimy tam 4 kondensatory, które nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na początku one tam są były troszkę podpieczone, co prawda parametry ich były ok, natomiast trzeba je wymienić, więc
Wymienimy te 4 kondensatory, potem przemierzymy ją pod termowizją, zobaczymy jak się zachowuje i zobaczymy co będziemy robić dalej. Dobra, wyczyśmy sobie kondensatory te 4 wylutowane. Dobra, no to możemy je teraz wlutować, tylko gdzie je mam? Gdzie je mam? Bezpiecznik, bezpiecznik. Bezpiecznik. A, tu mam, dobra. Tu z kolei, dziękuję bardzo TME. Polska firma chyba, z tego co wiem. Zachęcam do wspierania polskiej przedsiębiorczości. Jest chyba, gdzieś widziałem nawet chyba, nie pamiętam czyj odcinek, ale chyba na YouTubie jest przedstawiający działalność tej firmy. Więc już Wam pokazuję. Kondensatorki. 270, 16V. Tak jak widzicie, trochę się różnią wyglądem, trudno, ale parametrami nie. I to jest tak, 270 mikrofarad i 16V, więc odpowiednik identyczny, wysokość taka sama. Także wlutowujemy 4 takie. Tu nałożymy sobie cynę, znaczy sobie, nie sobie, tylko kondensatorom. Od razu wszystkim 4. I będziemy wlutowywać kondensatorki. Hop, hop. Odrobinę cyny. I zawsze pady warto jest zalutować, pobielić. Łatwiej wtedy jest zdecydowanie wlutować. Cyna ołowiowa, niskotopliwa, będzie łatwiej. Jeszcze jeden, bo już wcześniej jeden miałem pobielony. No i dobra, jest, wlutowujemy. Musimy odebrać jeszcze trochę cyny, bo się takie za duże buły tu zrobiły z tą cyną.
i zobaczycie właśnie, jak ciężko jest oczyścić w ogóle PCB karty graficznej. No, ja wiem, że to zależy też od grotów, od lutownicy, no, ale jak się nie ma tego, co by się chciało mieć, to też jest na liście u mnie do wymiany, to jest też lutownica. Natomiast może i trochę też celowo ten sprzęt jest taki, jaki jest, tak? Bo gdybym przygotowywał się do zawodowego naprawiania sprzętu elektronicznego, to ja rozumiem, zawodowo warto jest nie oszczędzać tutaj na niektórych rzeczach szczególnie, bo to jest, lutownica jest jak prawa nasza ręka, jak kij hokejowy hokeisty, to jest tak naprawdę, to musi być naprawdę dobrej jakości. I to wychodzi z czasem, natomiast oczywiście też mógłbym kupić lepszy i może bym nie marudził i nie narzekał, że nie jestem w stanie rozgrzać cyny na PCB karty graficznej, natomiast po pierwsze to jest tak, że ja robię to hobbystycznie. Dlatego wybieram opcje budżetowe. Czasy są niesamowite teraz, że tak naprawdę każdy może być kim naprawdę chce i tutaj nie jest kwestią tego, znaczy wiedza zawsze jest bardzo ważna, tak? Natomiast pozyskiwanie tej wiedzy w naszych czasach jest o tyle fajne i dlatego tak bardzo lubię te czasy, że wystarczy, że się czymś interesujemy i naprawdę uzyskanie pewnej wiedzy przychodzi teraz o wiele łatwiej, tak? Źródeł przede wszystkim wiedzy jest dużo więcej. Internet, YouTube, to wszystko tak naprawdę możemy uczyć się i realizować to, czego nie byliśmy w stanie zrealizować na przykład w młodości, tak jak ja. Zawsze marzyłem być elektronikiem. Nie miałem takiej możliwości, żeby być elektronikiem, więc postawiłem to sobie na liście rzeczy do zrobienia i jestem w trakcie realizacji tego. A może w przyszłości będę stolarzem? Kto wie? Tego jeszcze na liście, mam to na liście, ale jeszcze tego nie odhaczyłem. Dobra, gadu, żarty żartami, wracamy do roboty. Tu nie ma co szaleć z nadmiernym ściąganiem tej ceny, bo tej ceny trochę musi zostać, tak? Żeby nam się potem te kondensatory zalutowały. Dobra. Bierzemy pierwszy. To są kondensatory, tak? Mają swój plus i minus, więc wiemy gdzie. Paski są minusami. Przynajmniej w tym przypadku, więc ustawiamy tak samo jak poprzednicy. I po wypozycjonowaniu ja widzę, że on chyba jest odrobinkę może grubszy. Postaramy się zrobić to równo. A to jak wyjdzie, to zobaczymy. Zaraz przyjrzymy się pod mikroskopem, ale tam chyba się zalutowało. Teraz zobaczymy drugą stronę. Tu jest to. O, wy dobrze widzicie teraz drugą stronę. Ja może troszkę gorzej, ale to nic.
Dobra. Dobra, wlutowujemy następnego. Trochę cieńsza cyna tym razem, może będzie łatwiej. I że co, ja mam w okularach to robić. No i dobra, drugi zalutowany. To kondensatory mamy zalutowane, 4 wymienione, 4 zalutowane i teraz przejdziemy do termowizji i sprawdzimy fazy, czy wszystkie się włączają. Termowizja nam w tym powinna tutaj zdecydowanie pomóc, więc idziemy na termowizję. Nałożyłem termowizję na kamerę, zmieszałem je ze sobą, tak żeby było dokładnie widać, którymi fazami nagrzewa się dana linia, więc możemy to przetestować. Co robimy? Odpalam 3, 2, 1, hop, dobra, leci i pamięci błysnęły wszystkie linie, wszystkie się świecą. Są 4 linie, które mają cieplejsze cewki, ale to są linie zasilania pamięci, więc one będą cieplejsze na pewno. Czekajcie, wyłączę na razie, żeby nie przegrzać. Już sam się wyłączył. Ewentualnie MOSFET. Wlutowany MOSFET? Czekajcie, który to był? Miałem wrażenie, że ten MOSFET, tu, nie widać mojego palca. Czekajcie, zdejmę nakładkę. Miałem wrażenie, że ostatni MOSFET, czyli ten się bardziej nagrzewał. Sprawdźmy, co? Musimy sprawdzić to. Więc z tego nagrzewania się jedyna rzecz, która tutaj jest podejrzana trochę, przynajmniej dla mnie, to jest ten MOSFET. To jest MOSFET, który został wymieniany. Więc przyjrzymy się. Dobra, żeby już tam ostatecznie zrobić ten test tego Drymosa, który się tam bardziej trochę nagrzewał, to tak, wziąłem kamerę termowizyjną w rękę. Tutaj widzicie na po lewej stronie ekranu 1, 2, 3, 4 Drymosy. Chodzi o Drymos pierwszy od otworu montażu płyty, więc tutaj po prawej stronie patrzcie i szybciutko mój palec pokazuje tu, czyli patrzymy na termowizję, odpalam płytę. Dobra, i widzimy, tam cewka jedna jest, no i jest, rzeczywiście ten Drymos się nagrzewa bardziej, szczególnie tutaj w tym rogu, czyli w miejscu wlutu. Więc tak, ten Drymos nam się trochę nagrzewa, natomiast ja go przemierzyłem i on pokazuje dobre wartości, dobry prąd, pracuje w sposób prawidłowy, więc dajmy szansę karcie, ona może pod wpływem termiki, zobaczymy, dobra. Złóżmy tą kartę, ja założę nowe termopady, założymy nową termikę na kartę, przetestujemy kartę. Jeśli będzie coś nie tak, to trudno, to będziemy ją rozbierać i będziemy tutaj szukać dalej tej przyczyny, natomiast na tą chwilę spróbujmy i zweryfikujmy, czy to przypadkiem nie te kondensatory i nie ewentualnie termika powodowała to, że ona pracowała z mniejszą wydajnością. Więc
zakładamy termikę, wkładamy kartę, robimy testy i zobaczymy. Lecimy. Dobra, zdejmuję termopady. Miejsce niezaznaczone. Dobra, termopady. Chyba 2 mm, jeśli dobrze widzę. Czy. Dobra, odkładamy sobie płytkę, bierzemy z powrotem naszą karteluszkę i będziemy nakładać termopady na jedną i na drugą stronę, jakby nie było. Tu sobie jeszcze musimy oczyścić. No to jakieś pozostałości po termopadach. Wszystko czyszczone, lipa szybciutko schnie. Dobra. To termopady nałożone, założone na cewki, na drejmosy pamięci. Tu nie widzicie, bo tu jest na tym, na chłodzeniu. Pamięci, cewki, drejmosy, kondensatory. Także jeszcze tylko... i co? Pasta, nie? Wyciągam pastę. Taka pasta NTH2. Dobra. Dobra, skręcam się i robimy pomiary. Przechodzimy do testowania karty. Mamy tutaj OCCT. No i na pierwszy rzut oka coś... 220, czyli sytuacja ta sama. Czyli nic się nie zmieniło. 225 W na tą chwilę. Powinno być około 350, nawet więcej, więc nic z tego. Nasza wymiana termiki nie pomogła, wymiana kondensatorów nie pomogła. Musimy szukać przyczyny chyba tutaj w tym drejmosie, co? Albo gdzie indziej, ale to już jakby w innym odcinku może to zrobimy, bo na dzisiaj już będziemy kończyć, za długi byłby ten odcinek. Podsumowując dzisiejszy odcinek i naprawę, która właściwie
była tylko połowiczna, można powiedzieć, a może nawet bym powiedział nie do końca udana, z tego względu, że jak widzieliście na testach, nadal nie pracuje karta ze swoją pełną wydajnością. Ta druga wtyczka 8-pinowa nie dość, że daje do 50 W, to tak pracuje pod obciążeniem z maksymalnym prądem 5 V, a powinno być 12, w granicach 12, a jest 5, bez obciążenia 0,7, więc tutaj będziemy przyglądać się w następnym odcinku może, bo ten odcinek na tą chwilę zamykam. Karta pracuje, działa 250 W na tą chwilę, 220-230 W. Z taką wydajnością pracuje, znaczy z takim poborem mocy pracuje karta, natomiast to dopracowywanie tej karty i dążenie do pracy jej w 100% prawidłowej zostawimy sobie to na później. Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo. Wymiana termopadów, termowizja, mam nadzieję, że pomoże Wam też w tym, że to jest fajny sposób na to, żeby analizować jednak co się dzieje. Termowizja nam pokazała również ten jeden MOSFET, w tym kierunku może pójdziemy, że zobaczymy jeszcze ten MOSFET, być może go wymienię, ale to już w innym odcinku, więc zachęcam nadal do subskrybowania, naprawdę bardzo fajne komentarze, bardzo dziękuję Wam za te komentarze. Widzimy się w następnym odcinku i zapraszam do kolejnego właśnie odcinka na kanale Siema Szkoła. Trzymajcie się, hej, bardzo Wam dziękuję, pa!